Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Dzień E, dobry. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Donku, o Trumpie, ale zanim do tego tematu przejdziemy, ja zachęcam, żeby nie zapomnieć, żeby zalajkować naszą rozmowę, przede wszystkim potem skomentować i tutaj pod naszą rozmową są dwie ikonki z kanału mojego i z kanału Piotra, więc automatycznie zachęcam, żeby tam zajrzeć, kliknąć, przeczesać, co wszystko jest możliwe, czego jeszcze nie oglądaliście. No i zachęcam również do wspierania naszych kanałów, bo dzięki Wam one się rozwijają. A jeszcze póki jestem przy głosie, to wrzucę szybciutko, bo myślę, że ci, co mieli nabyć, to nabyli, a ci, co nie nabyli, to niech żałują, bo jest fantastyczna woda toaletowa, oczywiście o zapachu suszonego tytoniu i wanilii. Zachęcam, żeby wejść sobie na stronę brookshop.pl, tam w upominkach znajdziecie ją, a jeżeli nie, no to zachęcam, żeby przedzwonić i zamówić pod numer 570 814 076. Ten, kto nie ma, to mieć powinien, bo to nasi subskrybenci bardzo, bardzo sobie tą wodę chwalą, moi drodzy, a zatem zachęcam, żeby sobie ją nabyć, wtedy lepiej się naszych programów słucha. No i właśnie, przejdźmy sobie do Donalda Trumpa i do kosmicznego ujawnienia, bo powiedz mi, jak zaczęła się kolejna runda pod tytułem Trump i ujawnienie? Co dokładnie on obiecał? Bo to niedawno było dosyć głośne. Tak, to było w połowie lutego, natomiast wiele osób zapomniało, że Trump już w przeszłości bardzo wiele mówił na temat UFO. I tak, raz mówił, że wierzy, drugi raz mówił, że coś widział, trzeci raz mówił, że nie wierzy i w ogóle go to nie obchodzi. Tym razem zapytano go o to na pokładzie samolotu, powiedział, że nie wierzy, że nie słyszał, a potem napisał na platformie społecznościowej, że jednak będzie odtajniał. Także tak, to jest kolejna runda disclosure. Pamiętajmy, że ludzie Trumpa, często jego gorący zwolennicy są tymi, którzy napędzają ten tak zwany ruch ujawnienie w amerykańskim parlamencie. Zdaniem niektórych, zdaniem złośliwców, Trump poruszył temat UFO, no bo tak naprawdę jest unurzany w aferę Epsteina, przepraszam, i no, zrobi wszystko, żeby odwrócić uwagę, gotów jest nawet, wiesz, dokonać ujawnienia. Pierwsze pytanie, które się ciśnie na usta, bo ja zauważyłem, że bardzo wiele osób dało się porwać tej narracji, nawet taki duży kanał ufologiczny w Polsce zaczął już praktycznie nam ogłaszać, że doszło do ujawnienia. Nie doszło. Nie doszło. On, czyli Trump, dopiero ma zlecić poszukiwanie tych dokumentów, no ale przede wszystkim, kiedy się o tym mówi, to trzeba się zastanowić, jak w tym przypadku obejść na przykład klauzulę tajności, no bo te dokumenty nie są utajnione, te informacje nie są utajnione bez powodu przez tyle lat, a tak naprawdę to my nie wiemy, czy się coś w ogóle wydarzy, czy to się tak wszystko skończy, jak z wielkim ujawnieniem dokumentów na temat JFK i Martina Luthera Kinga, które też wiadomo wypłynęły i jakoś tak wypłynęły i popłynęły. Jak to wszystko było? No, wiesz, zaczęło się tak naprawdę od Obamy, od tej jego słynnej wypowiedzi, która strasznie się rozniosła w mediach. Rzadko się to zdarza, żeby nawet polskie duże kanały interesowały się takimi wypowiedziami, chociaż ta wypowiedź Obamy była tak naprawdę bez znaczenia moim zdaniem, bo wydawała się wyreżyserowana. Ja tylko przypomnę, że on u jednego youtubera został nagle zapytany o obcych i on powiedział: tak, istnieją obcy, tak, istnieją, ale potem stwierdził, że ich nie widział, dodał coś o strefie 51, no i powiedział, że niby on nie widział, ale może chyba, że istnieje jakiś spisek ukrywający te informacje, no to może coś być na rzeczy. Dzień później chyba Obama mówi, że to wszystko źle zostało zinterpretowane, wyrwane z kontekstu, że on mówił o statystycznych szansach na istnienie obcych w kosmosie. No i w sumie koniec. Nagle na pokładzie samolotu Trump zostaje zapytany o Obamę i ten Trump widać, że jest taki zmieszany, nie wiadomo o co go pytają, taką maminę jak, wiesz, nie powiem co. I mówi: o, Obama złamał tajemnicę państwową. Nie złamał żadnej tajemnicy, tak naprawdę nic nie powiedział, ale ten Trump coś tam pobąkał, bach, potem za jakiś czas wpis o tym, że będzie zlecał sekretarzowi
do spraw wojskowości, do spraw wojny, będzie zlecał innym ministrom właściwym, szefom służb odtajnienie tych informacji dotyczących UFO, ułapów, obcych, życia w kosmosie. No bo to wszystko, ludzie się tym bardzo interesują i nagle dobry dziadzia postanowił to wszystko ujawnić. No wiesz, to ja rozumiem emocje. Ja rozumiem, że wiele osób mogło to podłapać i uznać, że to jest zapowiedź czegoś, co się wydarzy. Ale według mnie się nie wydarzy. Skończy się tak jak zawsze i ze wszystkim. Pamiętajmy, z kim mamy do czynienia. To jest facet, który potrafi zmienić zdanie w ciągu dnia albo nawet godziny. To nie jest człowiek, który. Znaczy, to jest człowiek skłonny do tego, żeby się zapisać takimi słowami w historii. Natomiast to też nie jest facet, który się urodził wczoraj. I to jest po prostu zagranie pod publiczkę. Jeżeli ktoś, szczególnie jestem momentami zażenowany zachowaniem osób, które mocno się tematem interesują. Ludzie, to wszystko już kiedyś było. Interesować jak interesować. Którzy coś na ten temat piszą, publikują i nagle się tym strasznie zachłysnęli. To wszystko już było. To jest wykorzystanie pewnej tendencji, zainteresowania i tak dalej. Skończy się, wiesz, tym, że będzie miał być wystrzał z armaty, a będzie petarda, ujawnienie będzie, nie? jakichś informacji, które nie mają znaczenia. Także kolejna odsłona, myśmy tych odsłon naprawdę mieli dużo. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłe lato u Ciebie rozmawialiśmy na temat obcych w Białym Domu. Ten film zdobył naprawdę wielkie odsłony. A ja, jakbym miał być szczery i powiedzieć, ile razy gadałem na temat Trumpa i UFO, to już straciłem rachubę, a chyba najlepszym dowodem na to, że jednak nic z tego nie wynika, jest fakt, że cały czas się kręcimy w kółko i się zastanawiamy nad tym, co największy blagier polityczny na świecie chce do nas powiedzieć albo czego nie chce powiedzieć. Także jak chcesz, to mów, jak nie chcesz, to nie mów i nie zawracaj gitary, panie Trumpie. Bo na razie wydaje mi się, że nie wpadła ta deklaracja w przypadkowym momencie. Mówię tu o Epsteinie. Na swoim kanale zwróciłeś uwagę, że część tego tak zwanego UFO Act w sumie już gdzieś tam została ujawniona. Czy Trump o tym po prostu nie wie? Może, znaczy wiesz, jego zapytano i to widać, jak się przeanalizuje to, jak on jest zaskoczony tym pytaniem. To jest w ogóle stary chłop, jakby nie było. I on już jest zmęczony. I było widać, że jest zaskoczony pytaniem, no ale wiesz, jakoś tam zebrał się na odpowiedź, która była absurdalna, że Obama zdradził jakąś tajemnicę państwową. Nie zdradził. Nie to, żebym Obamę jakoś bardzo lubił. Mówię po prostu, że on nic nie powiedział. I zobacz, z jednej dziwnej wypowiedzi, z drugiej dziwnej wypowiedzi nie na temat, nagle nam urosło przekonanie, że będą ujawniali to wszystko. A dość zabawne jest to, że tak naprawdę to ludzie zaczęli mówić o tym ujawnieniu, że będzie, a nie pamiętają o tym, że na mocy ustawy, która weszła w 2023 roku w grudniu i została podpisana przez Bidena, wiele ośrodków ma zgromadzić swoje UFO akta i przekazać je do archiwów narodowych. Oczywiście to będą tylko te dokumenty, które mogą zostać ujawnione. Także coś już tam trafiło. Tam są jakieś UFO akta. Wiecie, mówię o tym w ten sposób, jakby to było nieciekawe, bo to jest nieciekawe. To są często w większości nieprzydatne zupełnie informacje, zbierane przez różne ośrodki. Dodatkowo przecież CIA, FBI część z tych swoich materiałów już opublikowało w toku lat. Wyszły na jaw akta projektu Blue Book. No i bądźmy szczerzy, w tych aktach odpowiedzi na temat, czym jest zjawisko UFO, nie znajdziemy. To jest prawdopodobnie gdzie indziej. Może nawet to jest w rękach prywatnych kontrahentów. I tutaj no, wiele osób się po prostu nie zastanawia, jak wygląda prawna droga. To nie jest też tak, że Trump powie, pokazuj te akta i to wszystko od razu się tak stanie trach i już one będą pokazane. Nie, bo jeżeli one są tajne, to są tajne z jakiegoś powodu. I trzeba albo
pokazać tylko te, które pokazać można, a resztę i tak utajnić. Także w sumie to nie będzie miało żadnego znaczenia ani żadnego sensu. Także wiesz, nadmuchiwana, mocno nadmuchiwana sprawa, z której podejrzewam nic nie wyniknie. Ludzie są zafiksowani na tym temacie, no bo słyszymy o tym wszystkim od lat, wreszcie jakiś prezydent wydaje w tej sprawie może nie dekret, ale wydaje jakąś decyzję. Może to oddziaływać na wyobraźnię wielu osób, ale poczekajmy do finału tego wszystkiego, bo ja tylko dodam, że Trump uformował już grupę do spraw tajemnic państwowych i Trump formalnie UFO odtajnia od ubiegłego roku, od lutego. Oczywiście nic się nie wydarzyło w tym zakresie. Dodatkowo przecież oni cały czas pracują tam z tymi sygnalistami, z tym wszystkim. Cały czas, wiesz, widzimy jak ta góra rodzi tą mysz w Stanach Zjednoczonych. Góra pod tytułem administracja rodzi tą prawdę o UFO. Cały czas w wielkich bólach. Nikt nic nie wie, wszyscy wszystko wiedzą. Także sytuacja jest, wiesz, i kuriozalna, i zabawna tak naprawdę. W dodatku ja tutaj często na tych Amerykanów najeżdżam, ale amerykańscy komentatorzy też nie wierzą, że to coś z tego będzie. Nawet opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, ja tak myślę, no, sądząc po wypowiedziach, po komentarzach, po wpisach i tak dalej, i czy to badaczy, czy zwykłych ludzi, a przetrząsnąłem tego naprawdę dużo, no są pewni, że coś tutaj jest na rzeczy, żeby to wszystko, wiesz, nagłaśniać, mówić, że to jest po prostu temat zastępczy, chwilowy temat zastępczy. Popatrzcie, jak Trump w ogóle dymi, jaki to jest zadymiarz. No, tu co tydzień jest jakaś akcja. Przypomnę, że niedawno znowu chciał Grenlandię zabierać, teraz odtajnia UFO, Wenezuelę zaatakował i to wszystko w ciągu kilku tygodni. Teraz Iran będzie atakował. To co on będzie za 2 tygodnie robił? Ja myślę, że ten temat z UFO to jeszcze on pociągnie do końca kadencji, bo jemu się, wiesz, szybko opcje wyczerpią, także zobaczymy. Ja bym się niczego nie spodziewał. Przypomnę też, Trump obiecuje przed tym, jak został prezydentem, ujawnienie informacji na temat dronów. Kiedy zostaje prezydent tych słynnych dronów z ubiegłego roku nad New Jersey, kiedy zostaje prezydentem, okazuje się, że to nic nie było i przeszedł nad tym do porządku dziennego. Także stały element jego strategii od wielu lat to jest. Słuchaj, mam takie pytanie, jak na to wszystko w ogóle zareagował internet i ci komentatorzy, którzy zajmują się ufologią? Bardzo różnie. Zależy oczywiście od tego, jak kto głęboko w tym siedzi, bo są osoby, które uważają, że disclosure zaczęło się teraz. Nie, disclosure zaczęło się bardzo dawno temu. Disclosure miało swój wyraźny akord w latach 90., potem jeszcze później, w latach 2000. Teraz jesteśmy świadkami po prostu kolejnej odsłony tego wszystkiego. Wiele rzeczy się powtarza, wiele elementów narracji się powtarza i wydaje mi się, że to zostało podchwycone przez mainstream. Ja na przykład teraz widzę u Rymanowskiego, jak ten temat jest podejmowany na przykład, czy na innych kanałach, takich, które zazwyczaj tym się nie interesują, tylko że no, nie mówi się o rzeczach, które już były. To wszystko było, Trump już temat podejmował. Jeżeli to zostanie wykorzystane, to może zostać wykorzystane w celach propagandowych. Wiesz, też jest taka sprawa, że tak naprawdę po takiej deklaracji no, świat powinien wstrzymać oddech. W rzeczywistości Chiny nic na ten temat nie mówią. A ja powtarzam, że on nie chce ujawnić informacji o UFO, ale mówi też o życiu pozaziemskim. Także tutaj sprawa jest naprawdę, jak to się mówi, sytuacja jest podbramkowa, sprawa jest po grubości. Także tak ta sytuacja wygląda. No komentarze były różne, mówię, w zależności od tego, kto jest jak nastawiony, od takich bardzo sensacyjnych po takie bardzo ukazujące łatwowierność odnośnie tego, co się wydarzy. Ja do tej pory widzę wpis jednego z polskich youtuberów, który wymyślił sobie takiego mema i na tym memie wyobraził sobie książkę historyczną w przyszłości, gdzie jest napisane, że w 2026 roku poznamy prawdę o obcych. No naprawdę wyraz ogromnej naiwności. Jeszcze, wiesz, jakby ktoś inny niż Trump to ogłosił, to mógłbym mieć więcej nadziei,
na ten temat, a wystarczy sobie po prostu przypomnieć, co Trump do tej pory na temat UFO mówił. Mówił, że zna prawdę o Roswell, potem mówił, że nie wierzy pilotom, potem mówił, że tak bardzo go to interesuje. No, po prostu jak wiesz, jak mu tam wiatr zawieje, to tak odpowiada. No, widać, że temat chyba jednak bagatelizuje, ale z drugiej strony będzie go używał, jeżeli będzie tylko mógł. No i na koniec pytanie takie pro forma, po prostu już. Czy osobiście wierzysz w ujawnienie tych największych tajemnic, czy po prostu jest to Twoim zdaniem kolejna odsłona starego przedstawienia? Na pewno jest to odsłona starego przedstawienia, tylko że to jest kolejny odcinek i myślę, że tutaj akurat to nie wypłynęło przypadkiem. Z drugiej strony, skoro oni zaczęli o tym UFO mówić w 2017 roku, zaczęło to powoli wypływać, tworzyć bardzo chaotyczną narrację, to też nie ma co wierzyć, że to wszystko zostanie nagle ujawnione i zapomniane. Nie, oni będą eksploatować ten temat do końca. I to jest po coś robione. Ta wojna informacyjna, ten projekt informacyjny czy inżynieria społeczna ma na celu albo wprowadzenie chaosu w głowach ludzi, takiego totalnego, albo ma na celu coś jeszcze. Tutaj polecę takim spiskiem bardzo, ale wydaje mi się, że chodzi o na przykład taki Luis Elizondo. On robi wszystko, żeby wykreować w świadomości ludzi istnienie nadrzędnego wroga, jakim są nie tym razem talibowie, tylko kosmici, którzy są absolutnie nieuchwytni, mogą być wszędzie i na wszystko czyhają. Mhm. I momentami zaczyna mnie przekonywać sugestia mówiąca, że jednak chodzi o to, żeby wyprać trochę mózgi niektórym osobom. Ale to pewnie jest wielocelowe i wieloaspektowe. O tym żeśmy już kilka razy mówili, że to disclosure no nie jest, jest po coś, ale pewnie celów tego jest wiele. I my się dopiero dowiemy, jak jest naprawdę. No, wiesz, też możemy sobie tak powiedzieć, że jeżeli się teraz nic nie wydarzy z tym disclosure, jeżeli oni nie ujawnią nic przełomowego, nigdzie to nie pójdzie poza ujawnieniem jakichś dokumentów, gdzie część rzeczy będzie wykreślona, to ta sprawa i tak dostanie poważnego kopniaka w tyłek, no bo okaże się, że no cóż, ludzie się napalili i znowu nic. Ale kiedy zaobserwujemy taką sinusoidę, to jak pojawiały się różnego rodzaju niesamowite twierdzenia związane z UFO na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, to właśnie było tak, że najpierw jest ogromne, wiesz, jakieś słowa, niesamowite twierdzenia, potem jest rozczarowanie i potem góra. Ja tylko przypomnę, że Trump w tym roku w lutym mówi o ujawnieniu. Rok temu w lutym mieliśmy przecież całą aferę w internecie z facetami z Ameryki, którzy twierdzili, że są w stanie przywołać UFO myślowo. Oczywiście szybko o nich zapomniano, także no, warto jednak trochę ostrożności w temacie zachować. No a my ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Wstawiajcie komentarze. Ten temat dotyczący Trumpa, tak jak Piotr stwierdził i powiedział, już wielokrotnie poruszał u siebie na kanale. Też zachęcam, żeby tam zajść. Tutaj pod naszą rozmową są nasze ikonki. Można pstryknąć i teleportować się do kanału Piotra bez problemu. A moi drodzy, czekamy na Wasze kanały. Wspierajcie nasze kanały. Oczywiście komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie komu się po prostu da. Dzięki ogromne Piotrze za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie Trzymajcie się, cześć. do następnego razu.